No, siemandero mordeczki moje kochane, z tej strony Borsuk i witam was w kolejnym filmie. Witajcie w poradniku dla początkujących do gry 7 Days to Die na nowej Alfie 21. Dzisiaj podzielę się z wami kilkoma kluczowymi wskazówkami i trikami, które pomogą wam przetrwać w tym jakże nieprzyjaznym świecie zombie. Ogólnie miałem plan zrobić ten film wcześniej, no ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Więc kochani, bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Po wczytaniu się świata i zalagowaniu naszej postaci, pierwsze chwile spędzone w grze będą dość kluczowe, więc od razu zabierz się do ukończenia mini zadań. Progres tych zadań znajdziesz w prawym górnym rogu. Taki samouczek. Jak już ze wszystkim sobie poradzisz, twoim kolejnym celem będzie udanie się do najbliższego handlarza. Będzie on zaznaczony na mapie. Zanim jednak się tam udasz, proponuję rozdać sobie 4 punkty, które dostaliśmy za ukończone wcześniej zadania z samouczka. Tutaj proponuję wbić punkty następująco. W atrybucie hard 1 punkt w zasadę cardio, co zwiększy regenerację wytrzymałości o 10% podczas sprintu. W atrybucie intelekt zainwestuj 1 punkt w zaawansowanego inżyniera. Umożliwi ci to wytwarzanie 20% szybciej przedmiotów w kuźni oraz pozwoli na tańsze wytwarzanie kleju. Natomiast najważniejszym jest tutaj to, że dzięki temu będziesz mieć większe szanse na znalezienie czasopism związanych z tą umiejętnością, czyli kuźnia przyszłości. I dzięki tym właśnie czasopismom nauczysz się wytwarzać cenne stacje robocze, w miarę oczywiście znajdowania coraz większej ilości takowych czasopism. Pozostałe 2 punkty proponuję wbić w umiejętności takie jak sztygar co ma wygar i na przykład jaskiniowiec. Obie te umiejętności znajdują się w atrybucie siła. Sztygar na pierwszym poziomie pomoże ci zadawać 10% więcej obrażeń narzędziami i generalnie chodzi tutaj o górnictwo, a kopanie gliny czy kamienia będzie ultra ważne dla nas praktycznie przez całą grę, więc jest to naprawdę dobrze wydany punkt. Co do umiejętności jaskiniowca, dzięki niej walka kijami lub maczugami będzie o niebo lepsza, ponieważ już przy pierwszym punkcie wbitym w tą umiejętność będziemy mogli zadawać o 10% więcej obrażeń naszym wrogom oraz ogłuszonym wrogom o 40% więcej. Mocne ataki będą miały 60% szans na powalenie naszego przeciwnika. Mocny atak wykonujecie, słuchajcie, prawym klawiszem myszy. Naszym celem jest udanie się do najbliższego handlarza, lecz po drodze proponuję zbieranie wszelkich dostępnych surowców, które napotkacie. Nie zapomnijcie przeszukiwać śmieci, skrzynki na listy, skrzynki na gazety, ptasie gniazda i tym podobne, ponieważ każda rzecz będzie wam potrzebna, być może teraz, być może w przyszłości, więc warto po prostu wszystko zbierać. Wiem, że dopiero o tym wspomniałem, ale lubię się powtarzać. Surowce to klucz, słuchajcie, do przetrwania. Zbierajcie kamienie, drewno, pióra i inne napotkane szpargały. Nadmiar możecie schować w bezpiecznej skrzyni, którą możecie sobie zrobić w bazie lub gdzieś obok handlarza, bądź nawet jak lutujecie jakąś lokację i macie za dużo, po prostu wychodzicie gdzieś na ulicę, stawiacie skrzynkę i cześć. Na początku gry krzaki dostarczają naprawdę sporo drewna, a także zwracajcie uwagę na stosy drewna, kamienia, bruku i innych materiałów gdzieś na lokacjach. Woda i jedzenie to podstawa, bez tego nie przeżyjecie. Na samym początku waszej rozgrywki starajcie się znaleźć garnek, który pomoże wam w gotowaniu. W późniejszym czasie będziecie mogli sami go wytworzyć w swojej kuźni, lecz mam szczerą nadzieję, że uda się go wam znaleźć dużo wcześniej. Wodę będziecie mogli znaleźć w różnych miejscach, takich jak kible, szafki, maszyny do wody, skrytki, skrzynki czy zrzuty zapasów. Niestety często będziecie znajdować brudną wodę, tak zwaną błotnistą wodę i raczej nie polecam jej pić, no chyba że znajdziecie modyfikację oczyszczacz wody, która umożliwia bezpieczne picie właśnie takiej błotnistej wody. Wtedy będzie można ją pić bezpośrednio z jezior i innych oczek wodnych, które napotkacie na swojej drodze, również błotnistą wodę ze słoika bez potrzeby jej gotowania. Na początku zdobycie wody może być dość trudne, lecz po pierwszym już zadaniu u handlarza polecam zaopatrzyć się w picie i jedzenie z maszyn vendingowych, jakie możecie u niego znaleźć. Puszkowane jedzenie na wanilce, czyli tej oryginalnej wersji gry bez żadnych modów, możecie jeść spokojnie i nawet takie puszki jak kocia i psia karma mogą okazać się dla was zbawienne. Chwilę wam zajmie, zanim będziecie mogli sami coś ugotować lub zgrillować. No i właśnie do gotowania, jak już wcześniej wspomniałem, potrzebny wam będzie garnek, a do grillowania grill. Ma to sens. Więc rozglądajcie się na lokacjach w poszukiwaniu tych itemków.
W razie czego, jeżeli nie będziecie mogli tego znaleźć, to zawsze możecie spróbować kupić u handlarza, bądź po prostu jak już będziecie mieli kuźnię, tak jak już wcześniej wspomniałem, będziecie mogli sobie po prostu wykraftować te itemki. No a jak już jesteśmy przy wodzie, to warto też wspomnieć o kolektorach Rossy. Jest to taka nowa forma stacji roboczej w postaci beczki z rozczapirzoną plandeką, której zadaniem jest zbierać deszczówkę. Woda zebrana przez kolektor Rossy jest w postaci czystej i nadaje się od razu do picia, lecz oszczędzajcie czystą wodę, bo będzie ona Wam potrzebna do tworzenia innych ważnych rzeczy, np. kleju bądź lepszego jedzenia, czy np. herbat. Kolektor zbiera dziennie około 3 słoików z czystą wodą, a do jego wykonania będziecie potrzebować 1 filtr wody, 100 resztek polimerów, 4 krótkie rury i 4 taśmy hydrauliczne. Filtr wody możecie dostać za wykonane zadanie u handlarzy, ale najlepiej jest go po prostu kupić i taki filtr kosztuje 2250 duków lub żetonów księcia, jak kto woli. Jest to dobrze wydany hajs. Polecam mieć ich ze 4 sztuki bądź nawet więcej, tak że sukcesywnie będziecie mogli budować swoją wodną farmę. Zanim zaczniecie robić zadania u handlarza, warto by było jednak znaleźć jakieś miejsce, które moglibyście nazwać domem. Przynajmniej na początku, więc polecam zagnieździć się na przykład na pierwszym piętrze jakiegoś budynku, jakiegoś domku i tam po oczyszczeniu miejsca z zombie wystawić swój śpiwór i blok prawa własności, aby po rozstawieniu jakichś na przykład stacji roboczych w przyszłości móc je z powrotem spokojnie zabrać, jeśli będziecie się przeprowadzać gdzieś indziej. Jeżeli zdecydujecie się na tą metodę, żeby po prostu zagnieździć się w jakiejś lokacji, to uważajcie, żeby nie przyjąć tam zadania i nie rozpocząć tam przede wszystkim zadania, ponieważ cały wasz dobytek zresetuje się razem z tą lokacją. Ogólnie, jeżeli macie bazę w tak zwanym POI, to uważajcie, aby po prostu nie aktywować tam zadania. Po tych czynnościach jesteście gotowi do pierwszych zadań. Noce polecam spędzać w bazie cichutko na początku, aby nie prowokować pobliskich zombie. Kładźcie duży nacisk na czasopisma, które będziecie znajdować, więc przeszukujcie pobliskie skrzynki na listy, księgarnie, skrzynie na gazety, szkoły i budynki poczty, bo właśnie dzięki tym czasopismom lub magazynom, jak kto woli, będziecie się mega rozwijać, ucząc się nowych rzeczy, które możecie stworzyć i ogólnie świetnie się progresować w grze. Pamiętajcie, czasopisma są kluczowym elementem waszej rozgrywki. Nie zwlekajcie z wykonywaniem zadań, bo po ukończeniu wszystkich zadań pierwszego poziomu otrzymujecie wybór darmowego roweru jako nagrody, co znacząco ułatwi przemieszczanie się po mapie. Zawsze miejcie ze sobą pochodnię, zwłaszcza podczas wykonywania zadań. Ciemność może być niebezpieczna, dlatego warto mieć ze sobą 2 lub nawet więcej pochodni. Możecie je znaleźć na lokacjach, wtedy uderzacie sobie siekierką w taką pochodnię, a ona pojawi się w waszym ekwipunku. Oczywiście możecie ją sobie też wykraftować, a do tego potrzebujecie 1 tłuszcz zwierzęcy, 5 tkanin i 1 drewno. Tkaniny możecie pozyskać rozwalając waszą siekierką zasłony, sofy, namioty lub możecie ją po prostu zrobić sami z bawełny. 1 bawełna kraftuje się na 1 taką właśnie tkaninę. W późniejszej rozgrywce znajdziecie lub kupicie modyfikację lampka na hełm. Możecie ją umieścić właśnie w hełmie lub na przykład w podszytym kapturze i muszę przyznać, że znacząco poprawia to widoczność. Przygotujcie się na nadchodzące hordy zombie. Zbudujcie bazę niedaleko handlarza i swojej głównej bazy, która posłuży wam do przetrwania, ponieważ w 7 Days co 7 dni przychodzi do was horda zombie i jak się nie przygotujecie, to możecie mieć słabo. Oczywiście możecie też hordę przesiedzieć gdzieś na dachu jakiegoś budynku, ale upewnijcie się tylko, że jest on przynajmniej z kamienia, a najlepiej z betonu i że wszystkie potencjalne drogi do was na górę są po prostu zniszczone, bo będziecie mieć niespodziewanych gości. Jeżeli zaś chcecie zbudować coś swojego, to pokażę wam teraz kilka dostępnych opcji, które uważam, że na samym początku gry mogą się naprawdę przydać. No i tutaj wam pokażę teraz taką pierwszą moją propozycję na wczesną bazę, na pierwszą hordę. Jest to baza X. Używając bloku o nazwie słup krzyż wyśrodkowane, ustawiamy bloki konstrukcyjne tak jak tu widzicie. Na koniec kilka bloków dla nas, aby było na czym stanąć i strzelamy całą hordę do zombie z łuku, czego tam macie, nie wiem, rzucamy im rurobomby bądź koktajle Mołotowa, jeśli takowe posiadamy. I jeśli nie, no to po prostu cichutko siedzimy całą hordę i powinno być
dobrze, a przynajmniej na tej pierwszej hordzie. Jednakże nie jest to już w tej chwili moja ulubiona baza i mam coś innego w zanadrzu, co chciałbym wam pokazać. No to jedziemy. Tutaj tworzymy taki mały korytarzyk ze schodami, gdzie zombie będą się mogły do nas dostać. Ustawiamy fundamentowe wsporniki i stawiamy na nich korytarz, tak długi jak chcecie. Po jednej i drugiej stronie stawiacie bloki o nazwie rampa i stawiamy te bloki dokładnie w ten sposób, jak tutaj pokazuję na filmie, tworząc poszerzenie na ściany boczne. Ściany boczne naszej bazy są na 3 bloki do góry, w tym trzeci będzie naszym dachem. Ustawiamy włazy, tak jak widzicie, strzałką skierowaną do was co drugi blok. No i już prawie jesteśmy gotowi na przyjęcie gości, lecz zrobimy jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ zombie bardzo często lubią przeciskać się przez jeden blok. No i aby temu zapobiec, na dachu od środka ustawiamy orientacją na ścianie blok o nazwie płyta, co spowoduje, że zombie będzie miało naprawdę ciężko, żeby się po prostu do nas przecisnąć. Jeszcze tylko tutaj chciałem dodać, że podczas hordy uważajcie, żeby zombie was nie drasnęły. Musicie mieć odpowiedni dystans od nich, używając właśnie jakichś pałek albo innej broni mele typu włócznia, bądź na przykład łuku i po prostu do nich strzelacie. Natomiast musicie też być przygotowani na to, że miejcie ze sobą dodatkowe materiały, na przykład jeżeli budujecie bazę z kamienia, miejcie bruk w ekwipunku i siekierkę przygotowaną, żeby naprawiać bazę, no i dodatkowo drewno, żebyście mogli naprawiać wasze włazy. Oczywiście jak właz zostanie zniszczony, macie kolejny za sobą, dlatego mówiłem, ustawcie więcej włazów co drugi. No i w ten oto sposób mamy bazę, która spokojnie pomoże nam przetrwać 2, może nawet 3 hordy. Później już będzie trzeba albo tą bazę jakoś dodatkowo udoskonalić, albo zrobić nową i tutaj polecam moją bazę Twierdza Kapiszona. Link będzie w opisie. Koniecznie sprawdźcie, kto nie widział. Możecie też zrobić sobie ścieżkę z włazami na jakiejś lokacji, nie budując żadnej bazy, lecz ja szczerze powiem, że jestem zwolennikiem tworzenia własnych baz. Najwcześniej jak tylko możecie, polecam stworzyć sobie karabin rurowy. Jest to moim zdaniem najlepsza ze wszystkich broni rurowych, natomiast wiadomo są jeszcze inne, na przykład pistolet rurowy bądź strzelba rurowa i w zależności od tego, ile będziecie mieć z danej amunicji, warto mieć je wszystkie na sam początek, bo nigdy nie wiesz, kiedy może ci to uratować 4 litery. Do wykonania na przykład karabinu rurowego będą nam potrzebne 4 krótkie żelazne rury, które możecie znaleźć gdzieś na lokacjach bądź rozwalając kibel, 2 kleje i 6 drewna. Do naprawy tych broni rurowych również nie ma z tym problemu, naprawiacie to krótkimi rurami, dlatego mówię, na sam początek gry jest to bardzo, bardzo fajna broń. Bardzo ważna informacja, nie inwestujcie swoich punktów w muła pociągowego, który możecie znaleźć w atrybucie siły, ponieważ nie warto. Zamiast tego już na samym początku możecie zrobić sobie kieszonki na ubrania, które dadzą wam więcej miejsca w ekwipunku, bez przeciążenia. Czyli jedna kieszonka daje nam jedno dodatkowe miejsce w naszym ekwipunku. Do zrobienia takich kieszeni będzie nam potrzebne 2 razy skóra, 1 taśma hydrauliczna, 100 kawałek tkanin albo ścierek i 1 zestaw do szycia. Po przeczytaniu książki Igła i nitka tom 7 będziemy mogli robić takie same kieszenie, tylko że podwójne. Jak już wspomniałem, każda kieszeń zwalnia 1 slot w plecaku, tym samym nie jesteśmy tak bardzo przeciążeni, lecz podwójne kieszenie odblokowują 2 sloty na każdą kieszeń. W późniejszym czasie możecie znaleźć lub wykraftować dodatkowe kieszenie na pancerz. To pomoże wam zwiększyć przestrzeń na surowce jeszcze bardziej. Miododajne pniaki. Mój ulubiony temat. Jak widzicie pniaki, to co robicie? Niszczycie. Zawsze. Te pniaki mają szansę na rzucenie wam miodu, który leczy infekcje. Och, te miododajne pniaki są tak wspaniałe. Niestety nie zawsze się uda znaleźć miód w takim pniaku, lecz warto próbować. A jeżeli będziecie gdzieś na lokacji i będziecie mieli takiego farta, że znajdziecie książkę o nazwie Skarby Pustkowi tom 1, to dodatkowo co jakiś czas będziecie mogli pozyskiwać miód ze ścinanych drzew. Wracając do bloków konstrukcyjnych, niegdyś zwanych ramkami, zawsze miejcie je przy sobie, jak i dodatkowo materiały, no i oczywiście młotek bądź kamienną na przykład siekierkę do ich upgrade'owania. To pomoże wam na przykład zastawić drogę zombosom, utrzymując je na dystans. Często się zdarzy, że jesteśmy na przykład w przejściu na jakiejś lokacji i wysypie się nam więcej niż jeden zombos. Warto wtedy zblokować jego przejście i wzmocnić blok na przykład do drewna
drewna lub nawet do kamienia, co spowoduje, że zombie nie będą się tak łatwo mogły do nas dostać. A wy w spokoju wtedy możecie naparzać w zombosy tym, co tam macie. Przyznam szczerze, wiele razy ta metoda uratowała mi życie na lokacji. Dodatkowo można ustawić 2 bloki wskakując na nie i upgrade'ować ten ostatni, na którym stoimy. Zombie zajmie chwilę, aby taki blok zniszczyć, a my spokojnie możemy w nie naparzać. Bloki konstrukcyjne również przydają się, aby gdzieś się szybko wspiąć. Aby to zrobić, podskakując, wystawiacie szybko blok pod siebie i tak w kółko, aż dotrzecie do celu. Może wam to chwilę zająć, aby nauczyć się tej metody, lecz jest warto, bo to bardzo ułatwia życie. Jak najszybciej starajcie się ogarnąć sobie hełm lub podszyty kaptur, no i oczywiście lampkę na hełm. Taka modyfikacja. Czasem można znaleźć lub dostać za zadanie hełm górniczy, który już jest wyposażony w taką lampkę. Tak jak już wcześniej wspominałem, lampka na hełm jest niesamowicie przydatną sprawą, zwłaszcza w nocy, bądź gdzieś na lokacjach, gdzie jest bardzo ciemno. Taką lampkę możecie sobie włączyć, wyłączyć klawiszem F. Warto także zdobyć okulary do lootu, czyli szczęśliwe gogle, i okulary kujona. Dają one dodatkowe punkty doświadczenia i bonusy w umiejętnościach. Na przykład okulary kujona automatycznie odblokowują 1 punkt w intelekcie, zmniejszają czas wytwarzania o 10% oraz dostajemy plus 10% do punktów doświadczenia. Dodatkowo warto mieć też kurtkę studencką, tą kurtkę baseballisty, o której powiedział mi kapitan Kozacki, za co bardzo serdecznie dziękuję, która daje nam plus 10% do szybkości biegania, co jest bardzo ważne. No i oczywiście cygaro, które wygląda kozacko, plus daje nam 1 punkt do siły, plus dodatkowo 10% do handlowania. Bądźcie ostrożni podczas kopania. Nie tylko przyciągacie uwagę zombie, ale także możecie przywołać krzykaczki. Głównie podczas kopania żelaza lub ołowiu, co podgrzewa tak zwaną heatmapę. Taką heatmapę podgrzewamy, gdy na przykład dużo w jednym miejscu strzelamy z broni palnej lub używamy sporo rurobomb lub granatów. Jest tego więcej, lecz nie będę się tutaj za bardzo rozwijać, jeśli chodzi o ten temat. Po prostu miejcie się cały czas na baczności. A jeszcze tutaj taka myśl co do kopania, to polecam to robić na kuckach, po prostu kucając, ponieważ heatmapa podgrzewa się wtedy wolniej, tworzycie mniej hałasu, no i zużywacie mniej staminy. I to już wszystko, co dla was dzisiaj przygotowałem. Oczywiście jest tego dużo więcej, lecz inaczej ten film trwałby chyba ze 2 godziny, jakbym miał o wszystkim tutaj wspomnieć. Zachęcam, aby ci z was, którzy są zaawansowanymi graczami, zostawili w komentarzach swoje własne przemyślenia i porady, które mogłyby się przydać nowym graczom, a najlepszy z tych komentarzy zostanie przeze mnie przypięty, żeby się wyróżniał. Dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się to komuś przydało. Życzę wam powodzenia w świecie 7 Daysa, jak i świetnej zabawy. Niech wasza rozgrywka będzie pełna ekscytujących przygód. Siemandero!